jak zapowiadałam, przyszła pora na Q&A, więc będę dzisiaj odpowiadać na Wasze pytania. Bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zadali mi jakieś pytania na Instagramie, na YouTubie, na Patreonie. Było mi bardzo miło je wszystkie przeczytać i dzisiaj będę na nie odpowiadać. Myślę, że nie uda mi się odpowiedzieć na wszystkie, ale postaram się odpowiedzieć na jak największą ich liczbę, więc zobaczymy. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast też dla osób, które uczą się języka polskiego. Nie przygotowałam sobie żadnych odpowiedzi gotowych na te pytania, bo chciałam, żeby było to dosyć naturalne, więc mogę się trochę zacinać, mogę mówić głupoty czasem, wybaczcie mi to, ale to tylko dlatego, żebyście mieli tak bardzo naturalny polski, jak to tylko możliwe, więc będę odpowiadać na te pytania w formie bardziej dialogu. Kiedyś już nagrałam Q&A, było to jakiś rok temu już, wow, jak czas szybko leci, więc wstawiam Wam tutaj link do tego Q&A, jeśli chcecie sobie posłuchać czegoś w podobnym stylu, to Was tam odsyłam, Was tam zapraszam, a dzisiaj będę odpowiadać na trochę inne pytania niż rok temu. Pierwsze pytanie, na które chciałam odpowiedzieć, bardzo mi się spodobało, bo dotyczyło Polaków. Ktoś z Was zapytał, dlaczego tak trudno jest mieć polskich przyjaciół. To prawda. Chociaż szczerze mówiąc, polskie przyjaźnie różnią się od tych na przykład z krajów Europy Zachodniej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli przyjeżdżacie z tych krajów do Polski i widzicie Polaków, to macie wrażenie, że muszą być niemili, zamknięci, bardzo zimni, bo po prostu się do Was nie odzywają. To jest normalne, tacy jesteśmy. Po prostu nie rozmawiamy, nie mówimy nic wtedy, kiedy nie czujemy, że to jest konieczne. Nie mamy w sobie takiej jakby grzeczności, takich formalności. Czasem nawet nie mówimy sobie dzień dobry, a jeśli mówimy dzień dobry, to tylko tyle. Ale nie zawieramy w łatwy sposób przyjaźni, to prawda. Jest trudno mieć polskich przyjaciół, dlatego że właśnie ten pierwszy kontakt może być dla Was trudny. Ale ja przyznam się szczerze, że jako Polka mam na odwrót. To znaczy, kiedy jestem w innym kraju, myślę głównie o Europie Zachodniej, na przykład we Francji, bardzo często się z tym spotykam, że bardzo trudno jest mi przejść przez te granice grzeczności z Francuzami do głębszej relacji. Mam wrażenie, że bardzo łatwo jest mieć z nimi pierwszy kontakt, każdy jest dla Ciebie miły, ale potem trudno jest przejść do prawdziwej przyjaźni. Masz wrażenie, że każdy jest dla Ciebie miły, więc dla mnie w mojej polskiej głowie to znak, że każdy mnie lubi, że będziemy przyjaciółmi na całe życie. Niestety tak to nie działa w tych krajach. W Polsce z kolei trochę właśnie tak jest. Jeśli ktoś jest dla Ciebie miły, to autentycznie Cię lubi. Jeśli ktoś z Tobą rozmawia, to autentycznie chce z Tobą rozmawiać. Jeśli pyta Cię, jak się czujesz, co u Ciebie, to naprawdę chcę znać odpowiedź. Myślę, że najlepszym sposobem, żeby mieć polskich przyjaciół są różne miejsca, gdzie możemy spotkać ludzi w taki naturalny sposób, jak w pracy, na studiach, czy na jakichś zajęciach dodatkowych. I nie bójcie się z nimi rozmawiać, jakby nie bójcie się podejść do Polaka i powiedzieć czegoś miłego, to będzie dla niego bardzo miłe. To może być trochę dziwne na początku dla niektórych Polaków, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, że ktoś łamie z nimi te lody na początku, że ktoś przechodzi przez tę barierę, ale nie bójcie się tego. Jeśli widzicie, że ktoś jest podobny do Was i chcecie mieć z nim kontakt, to nawiążcie z nimi ten kontakt, bo Polacy mogą wydawać się trochę zamknięci na początku, ale to tylko na początku. Kiedy już się z nimi zakolegujecie, kiedy już zaczniecie z nimi rozmawiać, to zobaczycie, że będą bardzo otwarci, będą Was zapraszać, będą dla Was robić wszystko, będą Wam pomagać i nie będzie tego stopnia właśnie tej formalności. Bardzo szybko przejdziecie do relacji
przyjaźni tak naprawdę, jeśli oczywiście nadajecie na tych samych falach, bo trudno mówić to o wszystkich, trudno generalizować. W każdym razie tak, w Polsce jeśli czujemy, że nie nadajemy z kimś na tych samych falach, czujemy, że to nie będzie dobry kontakt, że nie będziemy się z nim przyjaźnić, to po prostu z nim nie rozmawiamy. To może trochę brutalne, ale tak to jest. Dajcie znać, jak jest w Waszych krajach. Jestem bardzo ciekawa, bo faktycznie ten temat przyjaźni jest ciekawy, różni się, nawet w Europie bardzo się różni w zależności od kraju, więc dajcie znać, jak to jest u Was, w Waszym kraju. Ktoś z Was zresztą zapytał też na YouTubie, co jest według mnie najłatwiejsze, a co najtrudniejsze w życiu w Polsce. Dobre pytanie, więc najtrudniejsze myślę właśnie są te kontakty społeczne. Oczywiście zależy dla kogo, może jeśli nie lubicie kontaktów społecznych albo jesteście też z innego kraju, z centralnej czy ze wschodniej Europy, to może jest to dla Was naturalne, że w Polsce tak jest. Ale na pewno jeśli jesteście z tych bardziej ekstrawertycznych krajów, gdzie to normalne, że rozmawiamy z ludźmi na ulicy, że to normalne, że mówimy do wszystkich dzień dobry i pytamy, jak się czują, no to może wydawać Wam się trudne w Polsce. Więc kontakty społeczne na pewno są trudne w Polsce. A to, co jest łatwe, to wydaje mi się, że to, co lubię, to wydaje mi się, że w ogóle życie jest proste w Polsce, to znaczy, może się mylę, może mówię to dlatego, że jestem z Polski i jeśli ktoś mieszka w tym kraju i to jest nasz kraj, to życie wydaje nam się po prostu łatwiejsze, ale mam wrażenie, że w Polsce nie ma tak dużo biurokracji, nie ma tak dużo trudnych spraw do załatwiania, administracyjnych, że nie czeka się tak długo na wszystkie papiery, dokumenty. Mam wrażenie, że ten proces jakiś jest łatwiejszy. Ale może wydaje mi się, że to łatwiejsze tylko dlatego, że jestem Polką i to wszystko rozumiem, jak to funkcjonuje, więc dajcie mi znać, jeśli się mylę. Kilka pytań o język polski. Jaki jest najskuteczniejszy zwyczaj z językiem polskim? Myślę, że zgaduję, że chodziło tutaj o to, jaki jest najskuteczniejszy zwyczaj, żeby uczyć się języka polskiego. Dlatego myślę, że podobnie jak w innych językach, słuchanie, 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 czytanie, czytanie, czytanie. Dla mnie najważniejszy zwyczaj to po prostu mieć kontakt z językiem cały czas. Nieważne jaki kontakt, nieważne czy mówimy, czy słuchamy, czy czytamy, to jest bardzo ważne, żeby po prostu cały czas mieć ten input, cały czas mieć kontakt z językiem. Niektórzy twierdzą, że trzeba rozumieć, żeby znać, żeby słuchać, czy żeby czytać. Ja stosuję totalną immersję i nawet jeśli nie rozumiem, to zawsze słucham mojego docelowego języka, zawsze czytam artykuły w tym języku, nawet jeśli są dla mnie za trudne jeszcze. Po prostu nie zniechęcać się, więc myślę, że taki najważniejszy zwyczaj, niezależnie od tego, jakiego języka się uczycie, to po prostu mieć kontakt z językiem, codziennie robić coś, cokolwiek z tym językiem i zauważycie progres, zauważycie postęp. Ktoś zapytał, jak stosować wreszcie ten aspekt, jak zrozumieć i stosować aspekt. Aspekt dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to jest to, kiedy czasownik jest dokonany, a kiedy czasownik jest niedokonany. Na przykład czytać to czasownik niedokonany, a przeczytać to czasownik dokonany. To znaczy, że czytać mówimy wtedy, kiedy to jest proces, kiedy ta czynność jest jeszcze nieskończona, a przeczytać mówimy wtedy, kiedy ta czynność jest skończona. To, jak go używać, jak go stosować, bardzo, bardzo zależy. Jeśli mówicie o czasie przeszłym, to stosujecie się właśnie do tej zasady. Czy proces jest skończony, czy nie? Czy proces jest długi, czy nie? Czytałam książkę wczoraj, to znaczy, że to był proces, byłam w procesie czytania. Nie wiemy, czy skończyłam czytać tę książkę. Jeśli mówię przeczytałam książkę, to znaczy, że już ta książka jest skończona. Nie będę już jej czytać, bo już ją wczoraj skończyłam. Przeczytałam wczoraj tę książkę. Skończyłam ją czytać. Jeśli używacie tego w czasie teraźniejszym, stosujecie zawsze tylko niedokonany aspekt. Czytam teraz. Jeśli mówicie przeczytam, to jest już czas przeszły.
jutro przeczytam tę książkę. A jeśli chcecie użyć w czasie przeszłym niedokonanej wersji, to mówicie jutro będę czytać tę książkę. Nie nagrałam filmiku o samym aspekcie, ale mam filmik o czasie przyszłym właśnie, który też Wam tutaj wstawiam. Możecie go sobie obejrzeć, bo tam trochę mówiłam na temat aspektu. Ostatnio też opublikowałam na moim Patreonie kilka ćwiczeń do dodatkowego podcastu o aspekcie właśnie, więc jeśli macie ochotę tam zajrzeć, to Was zapraszam. Link do Patreona znajdziecie poniżej pod filmikiem. Możecie tam się zalogować i skorzystać z 7 darmowych dni. Trzeba tylko wybrać, którą subskrypcję chcecie, z której subskrypcji chcecie skorzystać, którą subskrypcję chcecie wypróbować i w ten sposób macie 7 darmowych dni, więc możecie zdecydować, czy to Wam się podoba, czy nie, ale mówię Wam, Patreon jest super, bo tworzymy tam bardzo fajną społeczność już teraz, myślę, mamy bardzo fajne spotkania w grupie, spotkania indywidualne też mamy grupę na WhatsAppie, na której dużo dyskutujemy, więc bardzo, bardzo Wam polecam. I oczywiście są też dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki, które publikuję tylko tam, więc zapraszam Was na Patreona, będzie mi bardzo, bardzo miło Was tam widzieć. Przechodzimy teraz do pytań o mnie, które też się pojawiły. Ktoś z Was zapytał, czy mówię po grecku. Niestety nie mówię po grecku, ale jest to jeden z interesujących języków, myślę, i bardzo chciałabym się go kiedyś nauczyć, jeśli starczy mi czasu w życiu, bo dużo mam tych języków na mojej liście do nauki, a na razie muszę jeszcze trochę podszlifować te, których się uczę obecnie. Ale tak, grecki to jest ciekawy język i ma bardzo ładny alfabet, myślę. Dajcie znać, czy jest ktoś z Grecji, kto mnie słucha. Bardzo jestem ciekawa. Inna osoba z kolei zapytała, gdzie mieszkam. Teraz mieszkam nie w Polsce, wstyd się przyznać. Mieszkam teraz we Francji, stąd właśnie dużo tych przykładów z Francji, na zachodzie Francji. A z kolei ktoś inny zapytał mnie na Patreonie, gdybym mogła mieszkać gdzieś indziej, gdzie chciałabym mieszkać. Myślę, że w górach. Jeśli miałaby to dalej być Francja, to myślę, że w Alpach, jeśli byłaby to Polska, to w jakichś polskich górach gdzieś na południu. Ale chciałabym trochę to zmienić. Generalnie nie interesują mnie raczej miasta, bo nie wiem, mieszkałam zawsze w Warszawie, teraz mieszkam w bardzo małym miasteczku i bardzo lubię atmosferę małych miasteczek, bardzo lubię to, że mam tak blisko naturę, że mogę pójść na spacer na plażę czy do lasu w tak łatwy sposób. Bardzo lubię to, że wszyscy się znają, to jest bardzo przyjemne i to, że nie ma takich problemów jak w Warszawie. Na przykład ostatnio zepsuł mi się komputer, to znaczy zepsuł mi się wentylator w komputerze, nieważne. Mówiłam o tym trochę na Instagramie i pomyślałam sobie, że gdybym była w Warszawie, to musiałabym się zastanowić, gdzie teraz pójść, jaki serwis wybrać. Jest tak dużo serwisów, musiałabym przeczytać opinie, zapytać innych ludzi, gdzie chodzili. Natomiast tutaj jest tylko jeden serwis, który wszyscy zdają pana, który prowadzi ten serwis, więc nie ma żadnego problemu. Dlatego myślę, że teraz nie mam konkretnego miejsca, ale gdybym miała się przeprowadzać z własnej woli, to chciałabym pomieszkać w jakimś małym miasteczku w górach. A jeśli chodzi o kraj, jeśli miałabym przeprowadzić się do innego kraju, to jest trudne pytanie, bo myślę, że w każdym kraju warto jest trochę mieszkać, ale jednym z takich top krajów, w których chciałabym mieszkać, myślę, że są Włochy, żeby poćwiczyć trochę włoski. Ale bardzo chciałabym też pomieszkać trochę w jakimś kraju w Ameryce Północnej, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To też wydawałoby mi się ciekawe jako doświadczenie. Nie na zawsze, ale na jakiś czas, czemu nie? Bardzo podobało mi się też pytanie, czy pamiętam jakieś szczególne wydarzenie, które wyróżniało się i było możliwe tylko dlatego, że użyłaś jakiegoś konkretnego języka. Szczególne wydarzenie nie.
ale bardzo, bardzo często miałam takie sytuacje, kiedy mogłam być uczestnikiem jakiejś sytuacji, kiedy mogłam poznać jakichś ludzi, tylko dlatego, że mówiłam w tym języku. I to było jest zawsze bardzo przyjemne i zawsze mi pokazuje, jak wzbogacająca jest nauka języków, bo dzięki temu mogę nawiązać w łatwy sposób kontakt z osobą, która akurat jest z tego kraju i znajduje się w tym samym miejscu co ja. Na przykład byłam na jarmarku bożonarodzeniowym tutaj, gdzie mieszkam, i było stoisko ze szwedzkimi produktami, a dlatego zainteresowało mnie to i podeszłam do sprzedawców. Okazało się, że pani, która to prowadziła, jest Szwedką. Zaczęłyśmy rozmawiać, to było bardzo przyjemne. Nie tylko mogłam poćwiczyć swój szwedzki, ale też było to po prostu przyjemne zobaczyć, że mogę rozmawiać z kimś i dla tej osoby to też jest przyjemne, no bo to zawsze jest miłe spotkać kogoś, kto mówi w naszym języku i chce w nim mówić i jest zainteresowany naszą kulturą. Dlatego mam bardzo często takie sytuacje, że poznaję jakichś ludzi tylko dlatego, że mówię w tym języku. W innym razie raczej nie zainteresowałoby mnie to, raczej nie mielibyśmy takiego kontaktu. Czy masz jakieś hobby poza nauką języków? To jest trudne pytanie, bo teraz w sumie większą część czasu poświęcam zawsze na Płynnie po polsku, na kanał, na Patreona, na rozwijanie tego projektu. Jeśli mam czas wolny, to właśnie uczę się języków, więc trudno jest myśleć o innych hobby. To, co przychodzi mi do głowy, to są takie klasyki. Niestety nie mam takich ciekawych hobby, ale bardzo lubię gotować i piec. Bardzo lubię oczywiście czytać i pisać też. I to chyba takie najważniejsze hobby, które przychodzą mi do głowy, takie rzeczy, które robię w wolnym czasie, kiedy nie uczę się języków albo nie poświęcam się płynnie po polsku. To chyba tak. Jaki jest najbardziej żenujący błąd językowy, jaki popełniasz? Nic mi nie przychodzi do głowy. Pamiętam, że kiedyś w portugalskim bardzo często myliłam casado i cansado, więc to mogło być trochę żenujące, kiedy mówimy, że mamy męża albo żonę, a chcemy powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni. Ale nic takiego nie przychodzi mi do głowy bardziej żenującego, więc chciałam Was zapytać, jakie są może takie błędy w języku polskim, które popełniacie i które są dla Was żenujące. Dajcie znać w komentarzu. I pytanie na koniec. Czy uważam, że polski jest najtrudniejszym językiem słowiańskim? Trudno powiedzieć. Myślę, że nie. Nie wiem, jaki język słowiański jest klasyfikowany jako najtrudniejszy, ale na pewno jest odrobinę trudniejszy niż rosyjski. Na przykład, jeśli znacie rosyjski, to w polskim jest trochę więcej tych gramatycznych zawiłości. Jest więcej też słów, które nie są podobne do angielskiego na przykład. Więc może faktycznie należy do tych trudniejszych języków słowiańskich, ale spokojnie, możecie się go nauczyć. Polski to nie jest na pewno najtrudniejszy język na świecie, więc na pewno wszystko zależy też od tego, jakie języki już znamy, no bo jeśli jesteście z Czech czy ze Słowacji, to polski wyda Wam się bardzo przyjemny, myślę. Dlatego trudno powiedzieć, jak obiektywnie, który język słowiański jest najtrudniejszy. Jeśli macie jakieś doświadczenie w tym zakresie, to też dajcie mi znać. Jestem bardzo ciekawa, jaki język słowiański według Was jest najtrudniejszy. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za te wszystkie pytania. Przepraszam, że są takie, na które nie odpowiedziałam. Odpowiem w przyszłości, mam nadzieję, i mam nadzieję, że ta forma filmiku trochę inna Wam się też podobała, że mogliście nauczyć się czegoś ciekawego. I tak jak mówiłam, bardzo zachęcam Was do odwiedzenia Patreona po to, żeby po pierwsze ściągnąć bezpłatny e-book o polskiej wymowie, a po drugie po to, żeby może zobaczyć, czy nie chcecie dołączyć do tej społeczności. Link jest w opisie filmu. Bardzo Was tam serdecznie zapraszam i przy okazji bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które są na Patreonie i które wspierają ten projekt. To jest bardzo ważne
po to, żeby ten projekt mógł dalej się rozwijać też. To jest tak naprawdę jedyna forma wsparcia mnie i tego projektu, więc bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które tam są ze mną. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć w tym filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście dawajcie mi znać w komentarzach, a my widzimy się w następnych filmikach i słyszymy się w następnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!